jak zrobić pyszne ciasto orzechowe, inspirowane rozkosznym. Zobaczcie przepis. To jest w ogóle orzechowiec z przepisu rozkosznego. Dobrze. Jutro idziemy na imprezę, zobaczymy, mam nadzieję, że wszyscy będą się zajadać. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bardzo smaczne ciasto orzechowe. To jest ciasto inspirowane przepisem rozkosznego. Jest trochę inne, my tam to testowaliśmy, ale to będzie odrobinę inne, to będzie nasza wariacja, ale i mocno inspirowane rozkosznym. Jest to bardzo smaczne ciasto, gdzie głównym składnikiem są orzechy włoskie. Potrzebujecie 250 g orzechów włoskich. Postarajcie się znaleźć takie ładniejsze. Różne są orzechy włoskie u nas w sklepach. Część jest takich strasznie wysuszonych, brzydkich, małych, które wyglądają okropnie. Starajcie się wybrać takie jaśniejsze, ładne, takie świeże. Jest z tym problem, przyznam. My kupiliśmy sobie w Hiszpanii te orzechy, także 250 g. Do tego 180 g masła. Musi być w temperaturze pokojowej, bo zaraz będziemy je rozcierać. 80 g mąki, to jest około 2/3 szklanki. 1 łyżeczka proszku do pieczenia, pół łyżeczki soli, najlepiej morskiej. 4 jajka od szczęśliwej kurki, tymianek, my mamy suszony, lepiej żeby był świeży, wtedy cała łyżeczka tymianku, plus trochę na końcu do posypania, nie damy suszony. Szklanka cukru, to będzie około 200 g. To jest dobry moment, żeby wykorzystać swoje powidła śliwkowe, które robiliśmy ze świeżych owoców. Mamy przepyszne bez cukru, ani grama cukru nie dodane. Będziemy je dodawać pod koniec pieczenia, wyłożymy na chwilę ciasto i wyłożymy takie kleksy z powideł śliwkowych. I do polewy potrzebujemy sok z połowy cytryny, może trochę więcej, w zależności jaka cytryna, jedna cytryna i pół szklanki cukru pudru. Na początek, aby zrobić wszystko jak najbardziej ergonomicznie, rozgrzewacie piekarnik do 180 stopni. W międzyczasie orzechy przesypujecie na dobrze rozgrzaną patelnię. Orzechy prażymy na mocno rozgrzanej patelni. Czekamy aż nabiorą kolorku, czekamy aż nabiorą takich ciemnych przebarwień. Następnie ściągamy i studzimy te orzechy. Przygotowujemy sobie tortownicę do pieczenia. Mamy 25 cm. Lekko ją natłuszczę, żeby papier do pieczenia się lepiej trzymał. Tutaj taka mała porada. Ja ten pomysł podpatrzyłem u mojej teściowej. Bierzemy klamerki. Na czas układania później masy ciasta w tortownicy przypinamy klamerkami ten papier, żeby nam nie przeszkadzał i nie odstawał. Tortownicę mamy gotową. Teraz przyda Wam się blender albo dużo cierpliwości i moździerz, bądź taki drewniany tłuczek. Trzeba te uprażone orzechy zmielić na pył. To musi być pył, ale jeszcze suchy, czyli tak krótko. Zmielone orzechy przerzucamy do miseczki. Wspaniały zapach, aż chce się jeść. Słyszycie? Ja może trochę nawet wziąłem do buzi. Rewelacja. Już mi ślinka cieknie na myśl o tym cieście. I teraz tak. Bierzemy większą miskę i mieszamy nasze zblendowane orzechy z mąką, solą i proszkiem do pieczenia. Pół łyżeczki soli, łyżeczka proszku do pieczenia. I teraz sobie to wszystko mieszamy. No, staramy się, żeby wszystkie te takie grudy zamieniły się w pyłek i niech ma to taką jak najbardziej sypką konsystencję. Teraz bierzemy 180 g masła i ucieramy, aby było takie puszyste, mocno napowietrzone. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału. Będę pokazywał więcej przepisów, które mi smakują. Będę testował przepisy rozkosznego homackiej, pierogi z kimchi, stonersów. Będą mi jeszcze innych i Wojka też i Książęła też zrobię testy ich przepisów. Także zachęcam Cię do subskrypcji. Przy okazji pokazuję rzeczy, które mnie interesują, dotyczące motoryzacji, dotyczące architektury, dotyczące wycieczek. Także naciśnij subskrybuj.
Teraz do naszego masła dodajemy jajko po jajku i ucieramy dalej. Co? Ja dodaję już jedno jajko. No już dodałem jedno jajko, zaraz dodaję kolejne. Teraz szklanka cukru i łyżeczka tymianku. I wszystko ucieramy na idealnie gładką masę. No powiem Wam, że tak z 5-6 minut mieszałem to masło z jajkami z cukrem. Musi być taka gładka, prawie idealna masa. Idealnie się nie da zrobić, bo cukier się nie rozpuści. I teraz dodajemy do tej masy maślano-jajeczną z cukrem. Dodajemy tutaj mąkę z orzechami. I teraz połączone składniki wylewamy do foremki. Wyrównujemy. Pamiętajcie, żeby przed włożeniem do piekarnika zdjąć klamerki. Od razu to zrobię. Ciasto planowo powinno się piec około 50 minut. Sprawdzimy to wbijając drewniany patyczek i zobaczymy, czy nie zostaje na nim ciasto. Jeżeli nie będzie już zostawało, to znaczy, że jest upieczone. Po 40 minutach wyjmę je na chwilę i nałożę takie kleksy z powideł śliwkowych. Po około 40 minutach ciasto wyciągam i nałożę takie kleksiki z powideł śliwkowych. No pachnie wspaniale. O kurczę. Nie wiem, jakie Wy macie sposoby na zamknięte słoiki, a mamy coś takiego. Zawsze działa. I 10 minut jeszcze. Patyczek jest całkiem suchy. Czekam, aż się ostudzi, następnie będziemy to dekorować lukrem z cytrynowym sokiem i z tymiankiem. Na końcu zagotowujemy sok z połowy cytryny. Jak tylko się zagotuje, zdejmujemy z ognia i będziemy go mieszać z cukrem, pudrem, aż uzyskamy konsystencję lukru. Ja sobie jednak postanowiłem przesiać ten cukier, puder, żeby był idealnie puszysty, żeby łatwiej się po prostu rozpuścił.